Siema, z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Dom Dom Yes. Zapraszam do oglądania. Trrr, skibidi dob, dob, yes, skibidi deep, skibidi double, yes. Ostatnie lata w internecie, tym bardziej w erze TikToka, pokazują, że być wiralową gwiazdą to nie jest żaden problem. To, czy w tym wypadku jesteś wyjątkowy, świadczy fakt, jak długo tą wiralową gwiazdą jesteś. Wiele było takich, co było parę tygodni bądź parę dni. Ale z pewnością nie można tego powiedzieć o wyjątkowym TikTokerze, który za pomocą swojego brzucha tanecznym krokiem już od kwietnia tego roku podbija internet. Generuje on naprawdę potężne statystyki. Filmiki z jego udziałem bez problemu osiągają kilkadziesiąt milionów wyświetleń. Niektóre przebiły nawet 90 milionów. Do tego dochodzi również pełno memów czy remixów, których z dnia na dzień jest coraz więcej. Z kolei na swoim profilu na TikToku zebrał ponad 4,5 miliona obserwujących. Oczywiście znanego nam efektu by nie było, gdyby nie pewien ważny element – muzyka. Praktycznie zawsze w tle, czasem w różnej formie, towarzyszy naszemu bohaterowi piosenka tureckiego artysty Biser Kinga o nazwie Dom Dom Yes. Pozwólcie, że przybliżę wam trochę lepiej bohatera dzisiejszego odcinka. Tak więc kim jest Dom Dom Yes? Nasz bohater w rzeczywistości, podobnie jak na TikToku, nazywa się Yasin Cengiz i pochodzi z Turcji. Wbrew pozorom ciężko jest dojść do sprawdzonych, szczegółowych informacji na temat jego osoby. Według jednego źródła miał on mieć ponad 167 cm wzrostu, mając przy tym 102 kg i 29 lat. Z kolei według drugiego źródła miał urodzić się w 1990 roku, 1 stycznia, czyli miałby teraz 32 lata. I konkretnie urodzić się w Stambule, czyli największym i najludniejszym mieście w Turcji. Naprawdę spory podziw budzi fakt, jaka była jego droga do popularności. Wiele osób mogło myśleć, że był może profesjonalnym tancerzem bądź komikiem. Otóż nie, początki wyglądały bardzo niewinnie. Początkowo od czasu do czasu nagrywali go koledzy podczas pracy. Jak widać w tym czasie zajmował się wszelkiego rodzaju pracą w polu. I filmiki były w tym czasie idealnym sposobem, aby sobie ten czas umilić. Pierwszy materiał pojawił się 5 marca 2021 roku. W tamtym roku materiały pojawiały się dość sporadycznie i w przeciągu roku pojawiło się jedynie 8 filmików na jego koncie. Powodem tego z pewnością był fakt, że filmy te nie cieszyły się w tamtym czasie jakąś szczególnie dużą popularnością. Wszystko zmieniło się w kwietniu tego roku, ale co było tego powodem? Oczywiście słynna piosenka, z którą teraz głównie jest kojarzony. Autor utworu już chwilę wcześniej udostępnił właśnie ten znany fragment na TikToku, by go rozpromować, a niedługo później w kwietniu opublikował cały utwór z teledyskiem na YouTube. A nasz turecki bohater właśnie w kwietniu użył jej po raz pierwszy. Ta idealna kompozycja tańca oraz muzyki już nie mogła przejść obok ludzi obojętnie. Co za tym idzie, jego popularność rosła w ogromnym tempie. W międzyczasie pojawił się również u słynnego tureckiego szefa kuchni Buraka Ozdemira. Trzeba przyznać, że jego popularność w internecie utrzymywała się naprawdę długo i kiedy wydawało się, że zacznie ona w końcu spadać w listopadzie, pojawił się ten gość i dał tej piosence oraz naszemu bohaterowi drugie życie. Fiki, bułgarski piosenkarz pop-folkowy tureckiego pochodzenia, który postanowił stworzyć własną wersję tej słynnej piosenki. Jak się okazuje, ta wersja okazała się znacznie lepsza, a uroku tej piosence dodawał dość zabawnie zrealizowany teledysk. Sam autor wyglądał jak Giga Chad, a wraz z nim w teledysku osoby o wyglądzie Hectora Salamanki czy Petera Griffina. Idealna mieszanka do stworzenia nowego viralu na TikToku. I tak oczywiście się stało. Co za tym idzie, oczywiście kolejny zastrzyk popularności dla naszego tureckiego bohatera. Między innymi tym sposobem jego popularność utrzymuje się aż do dziś. Większość czasu popularność ta opierała się głównie na nim. W ostatnim czasie internet skupia się bardziej na parodiowaniu go i tworzeniu różnych przeróbek z jego udziałem. To idealny dowód na to, że życie bywa przewrotne. Jeszcze rok temu zajmował się ciężką fizyczną pracą w polu. Dzisiaj jego Instagram roi się od wielu współprac reklamowych. Może was to zdziwi, ale póki co w internecie nie ma nic więcej. Kto wie, może w przyszłości pojawi się jakiś wywiad, bądź trochę więcej materiałów. Wtedy byłoby można na przykład zrealizować drugą część tego filmiku. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam cię również na mojego Instagrama oraz na Discorda, gdzie najłatwiej się ze mną skontaktować. Link do nich znajdziecie w opisie. Dziękuję wspierającym za wspieranie. Również zachęcam do wspierania. Jeżeli potrzebujecie takiej grafiki, jaką mam na miniaturce, to zapraszam do Odejdź Roxa. Czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo.